Cześć, witajcie, z tej strony Alex S. W tym wideo chcę Wam trochę opowiedzieć o bardzo fajnym urządzeniu, które wpadło mi w ręce już jakiś czas temu dzięki uprzejmości Sound Service i o które pytacie coraz częściej, bo pojawiło się gdzieś tam w tle w kilku moich ostatnich nagraniach. A mianowicie jest to Torpedo Captor X od francuskiej firmy Two Notes. Także jeśli jesteście zainteresowani tym urządzeniem, to zapraszam do oglądania. Captor ma tak naprawdę całkiem sporo zastosowań, a jednym z takich głównych jest to, że jest tak zwanym reaktywnym loadboxem, czyli mówiąc prościej jest po prostu symulacją kolumny, która umożliwia nagrywanie i w ogóle korzystanie ze wzmacniacza lampowego bez konieczności podłączania do niego takiej fizycznej, normalnej kolumny. Bo pewnie większość z Was wie, ale jeśli ktoś nie wie, to przypomnę, że lampowego wzmacniacza nie możemy używać bez kolumny. To znaczy możemy go tak włączyć, ale prawdopodobnie zrobimy to tylko raz, bo wzmacniacz się po prostu spali. Także to urządzenie się sprawdza szczególnie w warunkach domowych, przy takim cichym graniu, jeśli nie chcemy właśnie grać na kolumnie, to możemy wykorzystać do tego Captora. Kolejną funkcją jest attenuator, czyli po naszemu tłumik mocy, który umożliwia ograniczanie mocy wzmacniacza, bo wiadomo, że wzmacniacz lampowy brzmi najlepiej jak jest rozkręcony głośno, no ale niestety nie zawsze sobie możemy na to pozwolić, szczególnie podczas grania w warunkach domowych, ale nie tylko, bo na scenie też może się okazać, że nasz piec ma jednak trochę za dużo mocy. I wtedy właśnie z pomocą przychodzi Torpedo Captor, który umożliwia nam na redukcję mocy wzmacniacza przy zachowaniu tych najbardziej optymalnych i najlepiej brzmiących ustawień. Co ciekawe, mamy tutaj do wyboru 3 tryby głośności. Jest to albo Home, albo Club, albo Stadium. I z tego co kojarzę, tam jest minus 38 dB, albo minus 20, albo po prostu 0, czyli już na taką bardzo dużą scenę, czyli po prostu wyłączenie tłumika mocy. To jest ciekawe rozwiązanie, aczkolwiek myślę, że faktycznie warto by było to przetestować w takich warunkach scenicznych, zarówno na małej, na średniej, jak i na takiej bardzo dużej scenie, żeby zobaczyć, czy faktycznie te wartości są trafione. Ja używam Captora właśnie na tym trybie Home, czyli minus 38 dB i muszę powiedzieć, że właśnie to jest taka wartość idealna do grania w domu. Warto wspomnieć o jeszcze jednej funkcji Captora, która umożliwia nam ładowanie impulsów gitarowych, czyli tak zwanych ajarek. Przejdźmy teraz do samej aplikacji, do samego programu, z którego poziomu kontroluję całe urządzenie. To, co rzuciło mi się w oczy za pierwszym razem, to to, że przede wszystkim ten program jest napisany bardzo ładnie i jest bardzo czytelny, co też jest fajne i ważne, choć wiadomo nie najważniejsze. A to, co najważniejsze i to, co musicie wiedzieć, to to, że macie tutaj do dyspozycji aż 32 różne kolumny, i później możecie sobie dokupywać jeszcze inne kolumny po wcześniejszym ich przetestowaniu, więc też bardzo fajna sprawa.
Dalej mamy tutaj 8 różnych mikrofonów do wyboru, z czego każdy możecie sobie ustawiać tak jak tylko chcecie, albo tutaj przestawiając sobie mikrofony, albo za pomocą potencjometrów. Bardzo fajne jest to, że mamy jeszcze inne opcje regulacji brzmienia, bo oprócz tego, że mamy bardzo dużo różnych kolumn i mikrofonów do wyboru, to jak widzicie mamy tutaj całą sekcję EQ. Dalej mamy enhancer, który działa w sumie jak rezonans i presence na wzmacniaczu. I następnie mamy reverb. I tutaj też fajna sprawa, bo nie jest tylko jeden reverb do wyboru, a kilka różnych. Przegenialną funkcją w tym programie jest Twin Tracker, który daje efekt stereo i takie wrażenie jednoczesnej gry dwóch gitarzystów, dzięki temu, że jeden kanał jest minimalnie opóźniony, więc jest to naprawdę świetna opcja do grania solo w pojedynkę w domu, bo uzyskujemy taki bardzo pełny i panoramiczny efekt, co zresztą za chwilę Wam pokażę na próbce dźwiękowej. Po przełączeniu się w tryb Dual Mono możemy sobie tutaj na prawym kanale włączyć funkcję Bypass, dzięki czemu podczas nagrywania lewy kanał nagrywa nam się normalnie z brzmieniem ze wzmacniacza, a prawy kanał nagrywa nam czysty sygnał, dzięki czemu później możecie sobie edytować to brzmienie, dodając do niego jakieś impulsy czy wtyczki. I tutaj widzicie tą funkcję wczytywania impulsów i co jest fajne, to na pewno to, że możecie sobie wrzucić dwa różne impulsy na dwa kanały, co sprawi, że to brzmienie będzie jeszcze fajniejsze i takie bardziej pełne. Podsumowując, czy warto kupić Captora? Według mnie zdecydowanie warto i myślę, że on spokojnie znajdzie swoje zastosowanie nie tylko w warunkach domowych, ale także w tych scenicznych. Mnie bardzo cieszy fakt, że technologia idzie teraz w taką stronę, że próbuje się robić jak najmniejsze urządzenia z jak największą funkcjonalnością i taki jest na pewno Captor. Świetne jest to, że tak małe urządzenie oferuje nam tak dużo różnych funkcji i zastosowań. I to nie byle jakich zastosowań, tylko takich o naprawdę wysokiej jakości. Jestem naprawdę bardzo wielką fanką tego typu rozwiązań, bo lubię mieć wszystko w jednym miejscu, także naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego urządzenia. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że to wideo było pomocne. Pozdrawiam Was. Cześć!